Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Pejt i witam Was ze słonecznej Hurgady w dniu 4 września 2019. U Was, z tego co sprawdzałem na pogodzie, jest około 18 stopni, tutaj 36, a jest godzina około 12-13, więc jest to idealna pora na lunch, który zjemy dzisiaj w McDonald's i jednocześnie przetestujemy sobie, jak wygląda egipski McDonald's. W tym momencie czekamy na Ubera, bo jakoś musimy się dostać do McDonald'sa, który znajduje się w Senzo Mall, który jest oddalony od naszego hotelu o około 4 km. Jest na pewno za gorąco, żeby tam iść pieszo, a poza tym jest tu naprawdę dużo naciągaczy, którzy próbują Was oszukać i naciągnąć, żebyście poszli do ich sklepu, kupili jakieś gówno, które zepsuje się albo wezmą Wam na lotnisku. Więc jedyną sensowną opcją na jeżdżenie w Egipcie i podróżowanie jest właśnie Uber, którego sobie zamówimy bardzo prosto. Ceny ogólnie mają bardzo tanie i 4 km przyjedziemy za około 4, może 5 zł. Plus napiwek, w sumie nawet razem z napiwkiem. Okej, Uber znaleziony, przyjedzie do nas za 3 minuty ponoć, więc wydaje mi się, że spoko. Za przejazd zapłacimy około 40-50 funtów egipskich, czyli tak jak mówiłem, kilka złotych, chyba. No dobra, kto liczy pieniądze, kto bogatemu zabroni, jesteśmy na wakacjach, wychodzimy sobie na drogę, egipską drogę. Tutaj naprawdę z tego, co już jeździliśmy sobie na różnych takich taksówkach i te inne duperele, no to powiem Wam, że tutaj generalnie zasady ruchu drogowego nie obowiązują. Wszyscy jeżdżą jak chcą, wszyscy trąbią, nie używają kierunkowskazów, tylko właśnie klaksonu. No i to generalnie wiecie, jak to wygląda. Tak tutaj wygląda poza hotelem. Całkiem ładnie, przede wszystkim gorąco, świeci słońce, no ale jesteśmy na pustyni, więc chyba to nic dziwnego. Tutaj się umówiliśmy z naszym Uberem, więc czekamy na Ubera i jedziemy do Senzo Mall. Pół. No i jak widać, jesteśmy już na miejscu. Zapłaciliśmy za cały przejazd 19 funtów egipskich, czyli jakieś 4,50. No i tyle. Całkiem spoko. Za taksówkę byśmy zapłacili minimum $2, a zapewne i 3. No i tyle. Ale w sumie taksówkami już nie podróżujemy, bo przytrafiła nam się pewna smutna sytuacja, ale o tym nie rozmawiajmy dzisiaj. Tam jest McDonald's i właśnie tam się wybieramy. Tutaj poza tym jest jeszcze KFC. Ale jeśli chodzi o KFC, to z tego co widziałem, to nie mają jakiejś odmiennej oferty w porównaniu do tego, co mamy w Europie. No więc po prostu się na tym nie skupimy i pójdziemy obczaić, co mają ciekawego w McDonald'sie. Po sprawdzeniu ich dziwnej oferty w sumie stwierdziliśmy, że na pewno warto jest spróbować coś takiego jak Chicken Mac, czyli po prostu nasz polski, a ogólnie ogólnoświatowy Big Mac w wersji z kotletami z kurczaka. Według mnie to jest naprawdę spoko. Jeszcze stwierdziliśmy, że na pewno spróbujemy coś takiego jak Spicy Chicken Filet. To wygląda tak, jakby to był nasz chicker, tylko w wersji po prostu spicy, czyli pikantnej. Oni tutaj to pakują też troszeczkę inaczej, bo bardziej to zabezpieczają w kartonik, jeszcze w papierek. U nas jest tylko chicker w papierku, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I jeszcze z tego, co widziałem, to tutaj przejdźmy sobie do wołowiny. Stąd interesuje mnie na pewno Quarter Pounder, do tego Double Cheeseburger i do tego jeszcze sprawdzimy sobie tego aktualnego, promocyjnego burgera, czyli Tex-Mex Beef. No i to tyle. Idę zamawiać i zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Okej, wróciłem już z zamówieniem. Zapłaciłem za to 286 funtów egipskich, czyli tutaj gdzieś się wyświetli, ile to aktualnie jest. Wybaczcie za ten wiszący kabel od mikrofonu, ale tylko tak udało mi się to zrobić na ten moment. Tak wygląda paragon. Numerek 181 miałem i dokładnie tak wygląda lista tego, co kupiłem, czyli Spicy Chicken Filet kosztował 58 funtów. To jest ten Chicken Filet. Wydaje mi się, że to jest nasz taki chicker. To są frytki, które są ogromne, trzeba przyznać. Kola jest również ogromna, nie wiem, to litr prawdopodobnie ma. Jest to mega ciężkie i naprawdę nie do ogarnięcia dla mnie. No i tyle, co tu mamy więcej. Tex-Mex Burger był najdroższy, bo jest to kanapka promocyjna aktualnie. Podejrzewam, że to jest właśnie to tutaj. Zaraz się do tego dobierzemy tak dokładniej. Myślę, że możemy zacząć jeść, a później będziemy ewentualnie myśleć, jak to wszystko zrobić, żeby to ogarnąć jakoś inaczej. Nie wiem, co ja teraz powiedziałem, było to kompletnie bez sensu. Zacznijmy może od coli. Kola jest dobra. Jak kola. Frytki myślę, że też są spoko. A teraz konkrety. Chicken filet, czyli tak jak mi się wydaje, powinien to być nasz taki chicker. No a sprawdźmy, jak to wygląda. No wygląda to bogaciej na pewno niż nasz chicker. Takie trochę pakowane bardzo dobrze, ale tak poza tym to... No dobra, sprawdźmy, bo kurczak też jest taki dziwny. Nie wiem, czy widzicie, tutaj jest taka bardziej jest panierka
no inna, bardziej czerwona. Tak mi się wydaje, że ona jest taka troszeczkę inna, troszeczkę się to różni. No dobra, ale nie gadajmy, tylko przejdźmy do testowania. Szczerze, powiem wam, jest pikantny. Ten kotlet smakuje troszeczkę inaczej. Taki jest bardziej jak nasz, taki bardziej schabowy, a nie tak jak ta mielonka, czyli ten strips, który jest w polskich chickerach. Ogólnie dobre i pikantne, tak jak miało być, bo miało być spicy, no i jest spicy, więc według mnie chyba spoko. Druga inna fajna, ciekawa rzecz, jest to cheeseburger, tylko że w wersji double. Sprawdźmy sobie, jak to tutaj wygląda. Kanapka jest, no jak kanapka, wielkościowo całkiem spoko to wygląda. Myślę, że bez tragedii. Ser jest w miarę tego samego koloru, co powinien być, czyli taki, jaki był w Polsce. Nie wiem, gdzie te śmieci wkładać, bo wszystko mi tutaj rozwiewa. W środku to wygląda w ten sposób. Czyli też nie najgorzej, jest cebulka, są 2 kotlety. Jest ok. Myślę, że możemy podjąć tutaj próbę organoleptyczną, jak to szafa z mocnego vlogu mówi. Okej, w sumie powiem wam, że całkiem spoko to smakuje. Trzeba przyznać, że jest ok, robi robotę. Ten ogórek jest troszeczkę inny niż u nas w Polsce. Tutaj przede wszystkim jest delikatnie grubszy plasterek ogórka, ale nie wiem, czy to robi jakąkolwiek różnicę komukolwiek. Niemniej jednak jest naprawdę dość spoko kanapka. Następną kanapką jest Quarter Pounder Cheese with Cheese. Okej, spoko. I tak jak widzicie, jest tutaj zwykłe pudełko i jest tutaj również zawinięte to wszystko w taką papierową, jakby torebkę papierową, no papier po prostu zawinięte i tyle. Tak to wygląda, w sumie bez szału. No i właśnie tak myślałem, te wiatry w Hurgadzie naprawdę są dziwne i tyle. Wiatry w Hurgadzie są dziwne. Tak to wygląda, w sumie na pierwszy rzut oka jest to strasznie suche, ale w środku tego ketchupu nawalili dość dużo. Kotlet taki typowo ćwierćfunciak, taki jak w Polsce mamy. Spróbujmy, jak to smakuje. Okej, po 2 gryzach mogę stwierdzić, że jest to taki nasz McRoyal, tylko że bardziej biedny w tej wersji tutaj. Nie wiem, no bo wydaje mi się, że McRoyal po prostu jest trochę lepiej zrobiony. Tutaj mamy dużą bułkę, jest to większa bułka na pewno niż w polskim McRoyalu. I to tak dość znacznie. Myślę, że tak, no nie wiem, no widzicie, jak to wygląda w porównaniu do mojej ręki. Wydaje mi się, że McRoyal rzeczywiście jest w Polsce większy. No została nam ostatnia kanapka. Jest to kanapka promocyjna, która się nazywa Tex-Mex bodajże, coś w tym stylu. W sumie to jest tutaj zaznaczone, że jest to z wołowiną, bo jest również wersja z kurczakiem. Ale wydaje mi się, że z wołowiną byłoby spoko. Tak wygląda Tex-Mex w wersji z wołowiną. Mamy tutaj naprawdę dużo sałaty. Jest tutaj prażona cebula, taka w panierce, no i wołowina. W sumie bez szału, ale przynajmniej ta bułka jest troszeczkę inna. Jest bez sezamu, więc sprawdzimy, jak to będzie smakowało. Ta bułka pod względem rozmiaru robi naprawdę wrażenie. Jest to tak wielkie jak moja ręka, a uwierzcie mi, że moja ręka jest dość spora. Zaraz mi to wszystko poleci gdzieś daleko z wiatrem z Egiptu. Ale no dobra, bez gadania, tylko jemy i próbujemy. Okej, ewidentnie ta kanapka w moich gustach smakowych nie leży. Smakuje to naprawdę ohydnie. Nie robi to żadnego wrażenia na mnie pozytywnego, a negatywne na pewno. Jeśli się przyjrzycie, to w ogóle tutaj widać, że ta bułka jest troszeczkę zielona. Mam nadzieję, że na filmie to widać, bo u mnie w rzeczywistości to widać i nie wiem dlaczego, ale ta bułka jest po prostu zielona. Dziwne. I naprawdę niesmaczne. Nie polecam, ale najprawdopodobniej nigdy nie będziecie mieli okazji po prostu tego spróbować, ponieważ jest to kanapka promocyjna, która jest tylko w jakimś tam czasie sprzedawana tutaj w Egipcie. Mam nadzieję, że więcej już nie będzie jej, bo jest niedobra i mam nadzieję, że nikt nie ponowi tego zakupu takiego jak ja, bo to był mój najdroższy zakup. Zestaw kosztował 100 egipskich funtów, czyli dość dużo jak tutaj na tutejsze warunki, wydaje mi się, a jest typowo niesmaczny. Halo, jestem już w domu, montuję ten film i zauważyłem, że mimo, że wyraźnie powiedziałem panu na kasie, że chcę Big Maca z kurczakiem, to nie dodał mi go do zamówienia i go nie przetestowałem. Szczerze mówiąc, była to kanapka, na której mi najbardziej zależało w tym teście, ale kompletnie wypadło mi to z głowy podczas nagrywania filmu i nie zwróciłem uwagi, że nie dostałem Chicken Maca. No cóż, trzeba będzie tam wrócić i go spróbować kiedy indziej. No dobrze, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka do góry, zasubskrybowaniu tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, zaznaczenia dzwoneczka.
No i cheers na wasze zdrowie tą ogromną, prawdopodobnie litrową kolą. Nie wiem, bo wszystko jest napisane po takiemu jakiemuś dziwniemu. To prawdopodobnie jest arabski, ale no na pewno jest arabski. Wasze zdrowie, trzymajcie się.